Dzień dobry Państwu, nazywam się Monika Bernasiak, a dzisiaj na kanale Aroma chciałabym Wam poopowiadać o najnowszym moim nabytku. O zapachu Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540 Elixir. Wcześniej miałam oczywiście w swojej własnej garderobie perfumowej zapach 540 klasyczny, a teraz właśnie trafił do mnie 540 Elixir. I chciałabym Wam opowiedzieć, czym te zapachy się różnią i czy warto. Czy warto wydać 1000 zł na butelkę perfum? Myślę sobie, chciałabym Wam też powiedzieć, czy się opłaca. Otóż już był kiedyś u mnie na kanale film o zapachu 540 Francis Kurkdjian Baccarat Rouge. Wszystko od nowa, od końca. I to było nagrywane rok temu. Troszeczkę się zmieniło, jeżeli chodzi o moje podejście do tego zapachu. Troszeczkę jakby ja wydoroślałam. Troszkę zyskałam pewności siebie i troszkę zyskałam również tutaj takiej frasobliwości, myślę, i takiej trochę zadziory na tym właśnie kanale i troszkę też zmieniłam podejście do tego zapachu. A wynika to z tego, że ten zapach rzeczywiście potrafi być kapryśny, potrafi na jednej skórze czasem u mnie pachnieć dość słodko i dość infantylnie, a czasem potrafi się pięknie ułożyć i tak dość elegancko, i tak wytwornie, i tak szykownie. Jak wiecie, ten zapach ma kilka twarzy. Jak wiecie, ten zapach dla niektórych wizualizuje krew, szpital, dla niektórych wizualizuje gabinet dentystyczny i ten metalowy taki stoliczek z tymi takimi różnymi niebezpiecznymi narzędziami. Dla niektórych również jest to zapach bandaży, dla innych krwi, dla jednych właśnie jest to zapach również wesołego miasteczka, zobaczcie, totalnie inaczej, i waty cukrowej, i lizaków, i takich słodyczy. Dla mnie jest to zapach przede wszystkim bardzo, bardzo, bardzo dobry. Dobrze zrobiony. Jest to zapach niesamowicie dobrze zrobiony. Jest to zapach, który rzeczywiście nas potrafi zaskoczyć. Czasem na nowo się pojawić, gdzieś tam tkwić na naszej skórze, na włosach. Ja na przykład czasem się zaskakuję tym zapachem, kiedy noszę go cały dzień. Idę pod prysznic, wchodzę do łóżka, oczywiście zasypiam i na drugi dzień wieczorem czuję go na pościeli. To jest coś niesamowitego, słuchajcie. Byłam wykąpana, ja go nie czułam już, a on został jeszcze na pościeli po nocy spędzonej w oparach, dosłownie kapkach tego zapachu jeszcze na moim ciele. Więc jest to zapach naprawdę fantastycznie projektujący. Sillage jest ogromny, ogromniasty. Jeżeli mieszkacie w blokach bądź w takich miejscach, gdzie rzeczywiście Wasza droga na zewnątrz jest jeszcze przez jakieś publiczne korytarze, to gwarantuję Wam, że wypsikając się tym zapachem rano, osoby, które będą wychodzić na kolejną zmianę, będą ten zapach jeszcze czuć na korytarzu. Więc jest naprawdę bardzo trwały. Czy jest drogi? Nie wiem, czy jest drogi, gdyż wydaje mi się, że jest adekwatny do jakości. Po prostu takiego pachnidła w tej cenie dzisiaj na półkach mainstreamu trudno szukać. Ja nie mówię, że się nie znajdzie, ale trudno szukać i tak skoncentrowanego i też tak podanego. Jest to zapach bardzo elegancki, bardzo kobiecy, bardzo ekskluzywny, a jednocześnie taki trochę, wiecie, filiglaryjny. Jest takie słowo? Taki chaotyczny trochę. Trochę pogwałtowany, skomplikowany, taki trochę nieprzewidywalny. I ja to w tym zapachu bardzo pokochałam. Ale oczywiście takiej osobie jak mnie nigdy nie jest na tyle dużo, żeby nie było mało, więc zbierałam i nazbierałam na moją butelkę Elixira. Kupiłam sobie dużą, tak wiem, bardziej ekonomiczna, ale droższa. Podzielę się z kimś, na pewno. Mam tutaj sporo wokół mnie osób, które kochają perfumy, więc zdecydowanie pomyślałam sobie, że tak będzie ekonomiczniej. Jak pachnie ten zapach? Kochani, on jest po prostu jakby udoskonaleniem Baccarat Rouge 540. Troszkę mamy męskiego pierwiastka. Troszkę ma zabranego tego pierwiastka surowości. Teoretycznie dorzucono tutaj akord migdału. W ogóle nic nie powiedziałam o akordach, dlatego że to dla mnie to takie jest już dzisiaj bardzo przewidywalne. Wiecie, Baccarat Rouge 540 jest oparty w głównej mierze na żywicznych akordach takich drzewnych akordach. Jest troszkę również
piżma, troszkę, nie troszkę, bo to piżmo to czasem jest nawet taka główna rola piżma. Jest również piękny szafran, który gra niesamowicie piękną tutaj jakby taką monologiczną czasem nutę. Jest niesamowicie podana gorzka pomarańcza, która gdzieś jest tam ukryta, nie wpisana. Ona rzeczywiście nie można jej ukryć, nie można jej nie dostrzec, jak się ten zapach poznaje na własnej skórze. Na pewno jest taki ciągnący się woal również takiego ocieplenia właśnie tej ambry, bursztynu, drzewa bursztynowego, więc myślę, że tak jak mogłabym zobrazować Wam te czytelne nuty, to tak właśnie wyglądają te zapachy. Natomiast nieczytelne nuty to, tak jak powiedziałam, woda cukrowa, bandaże, takie afrodyzjakalne wręcz piżmo, czy też truskawki dla niektórych. Bardzo różnorakie składniki. Ostatni epitet, jaki bym określiła zapach Baccarat Rouge, to akordowo zapach nijaki. Naprawdę. To jest ostatni. Wszystko inne myślę, że będzie pasowało. Czy to jest korzenność, czy orientalność, czy może skóry tam nie czuć, tak? Ale tak trochę dymu, czemu nie? Natomiast ekstrakt jest jakby troszeczkę taki wypolerowany, wiecie? Taki krystaliczny. Taki kryształ właśnie bardzo już dopracowany. Według mnie, nie wiem jak Wy to odbieracie, dla mnie ten zapach jest na początku troszkę bardziej w męskie tory wchodzący, ale mniej surowy, więc jednak troszkę bardziej ciepły. Ale jak on się już na mojej skórze ułoży, jak już się wygładzi, jak już zacznie pięknie kwitnąć, to wiecie co? To ja wyczuwam eleganckość, taką klasę, taką szlachetność i taką nutę pięknych, doskonałych perfum. Naprawdę takich udoskonalonych, wręcz z takim, kiedy mamy w Baccarat Rouge takie ostre krawędzie i takie niebezpieczne niuanse właśnie tej surowości czy tej zawadiackości, to tutaj mamy to wszystko takie trochę ugładzone. Dlatego wydaje mi się, że Baccarat Rouge ekstrakt będzie się szybciej podobał kobietom, które boją się tych takich pikantnych, surowych niuansów, szpitalnych wręcz, czy też związanych z krwią, z wypadkiem i tak dalej. Tutaj jest bardziej kobieco, elegancko, z klasą. Jest to dla mnie zapach bardzo, bardzo dobry. Ktoś kiedyś napisał na jakiejś grupie, że ten zapach mógłby nosić Bóg, gdyby używał perfum. I dla mnie on jest naprawdę tak doskonały, że mogłabym powiedzieć, że jest boski po prostu. Nie wiem, czy nie zostanie ze mną już na zawsze. Nie wiem, czy to nie będzie mój numer 1. Do tego jeszcze dużo musi upłynąć czasu, żebym mogła ten zapach ponosić tak, wiecie, w każdej porze dnia, w każdej porze roku, do każdej sposobności w ogóle, kiedy używam perfum, kiedy lubię dany czas w swoim życiu przypisywać danym zapachom. Więc jeszcze trochę czasu musi upłynąć, żebym powiedziała tak ostatecznie, czy to będzie mój SS. Natomiast zdecydowanie jest to zapach, w którym się czuję fantastycznie, który podnosi gdzieś tam samoocenę, który sprawia, że czujemy się kobieco, że czujemy się elegancko, że czujemy się, myślę, że również seksownie. I jak dla mnie ten zapach jest bardziej po stronie kobiecej. Natomiast nie testowałam go jeszcze na mężczyznach. Zamierzam dzisiaj zrobić to, więc zobaczymy. Jak dla mnie ten zapach również jest na tyle krystaliczny i na tyle czysty i na tyle taki świeży, uwaga, że spokojnie może nosić go każda kobieta w każdym wieku. Naprawdę. I o tyle, co Baccarat Rouge 540 jest takim trochę niebezpiecznym pachnidłem, bo on może rzeczywiście albo powalić, albo zauroczyć, tak jak Angel od Mugler. Myślę, że dwa te zapachy będą się nosić naprawdę spokojnie cały dzień, będą pięknie emanowały, będą miały ogromny sillage. Myślę, że te aromamolekuły, które są zawarte w tych zapachach, będą się pojawiały i tu, na nowo. Więc słuchajcie, to jest taka formuła, która gdzieś tam znika i potem na nowo się ją odnajduje. Ja myślę sobie, że trwałość w tych zapachach jest na tyle dobra, na tyle duża, na tyle projekcja jest fajna, że można byłoby rzec, że to są rzeczywiście zapachy warte tej ceny, aczkolwiek niektórzy twierdzą, że znikają i że totalnie ich skóra pije ten zapach. Ja myślę sobie, że to kwestia tych aromamolekuł i tego naszego niesamowicie inteligentnego takiego
przyswajania zapachów i takiego utożsamiania się z zapachami. Dlatego nasz mózg wyłącza kilka różnych lamp takich ostrzegawczych do w ogóle do komunikacji ze światem, dlatego że ten zapach jest na tyle bezpieczny, że jest po prostu jakby nie do końca widoczny dla każdego. Nie wiem, czy dobrze to powiedziałam, czy dobrze to zrozumieliście, ale chodzi mi o to, że jeżeli ten zapach tak szybko Wam znika, to wcale nie jest aż takie złe, że Wy go nie czujecie. Ja wiem o tym, że perfum używamy sami dla siebie i że chcemy tym zapachem emanować, ale sama moc i sama taka pewność, że ten zapach gdzieś na nas jest i najbliżsi nas po prostu wyczuwają, myślę, że już jest dość ważna. Więc tyle o zapachu Baccara Rouge 540. Ja, słuchajcie, już miałam dzisiaj nie kręcić tej recenzji, bo miałam same problemy dzisiaj z tym filmem. Raz nagrałam, miałam uciętą głowę, raz, słuchajcie, nagrałam, okazało się, że nie działa mikrofon, więc już chciałam odpuścić, ale pomyślałam sobie, psiknę sobie troszeczkę tym Baccaratem i pochodzę w nim. Poprzebywam. Zaczęłam robić obiad i mówię, wiecie co, nakręcę tę recenzję mimo wszystkich trudności. Mimo, że nie ma mikrofonu i mimo, że muszę jeszcze raz ją kręcić, nakręcę, dlatego że naprawdę ten zapach potrafi dać siły. Potrafi dać siłę i potrafi dać kopniaka i potrafi dać energii, więc myślę, że warto byłoby sprawdzić, czy na Waszej skórze również ten zapach tak pięknie kwitnie i tak pięknie czaruje Was. Ja dzisiaj kończę. Bardzo dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam Was i do usłyszenia w kolejnej recenzji. Pa, pa!